Teraz moja część. Ten krem jest dyskwalifikowany. Zarówno zaleta, jak i wada. Nie róbcie tego. Ja się na nich po prostu nie znają. Nie jakby kupili kilogram kiełbasy. Bardzo niską temperaturę topnienia. Powiedz mi, że już nie wyciągasz tortu pół godziny wcześniej. Po swoim szkoleniu już nie. Kupujecie zbyt grubymi warstwami. Wyciągnij łyżeczką. Tak, krem jest niesmaczny. I on po prostu mu ten krem smakuje. To jest problem. Ale teraz oddaję już głos Agnieszce. No tak, teraz moja część, czyli wytłumaczę Wam, jakich kremów ja używam, dlaczego takich, a nie innych. Słuchajcie, jeśli chodzi o wybór kremów do takiego już bardziej półprofesjonalnego czy profesjonalnego sposobu robienia tortów, czyli już gdzieś tam na zamówienie, czy dla kogoś, czy takich nawet tortów dla nas, tylko które musimy przewieźć gdzieś dalej, na przykład w środku sierpnia, no to tutaj trzeba pomyśleć trochę o innej rzeczy niż myślisz Ty, Magda, tak? Bo dla Ciebie najważniejszy jest smak. To nie jest tak, że dla mnie on nie jest ważny, bo oczywiście jest ważny, ale takim podstawowym kryterium wyboru kremu do tynkowania jest to, jak on znosi transport, tak? Jeśli użyłabym kremu na mleku skondensowanym, ja wiem, testowałam go, sprawdzałam, to jest krem, który bardzo szybko łapie temperaturę pokojową. Czyli jak go wyciągniemy z lodówki, on bardzo szybko robi się miękki. Więc dla mnie ten krem jest już na starcie zdyskwalifikowany, dlatego że bardzo szybko się ociepla. Jeśli chodzi o krem Milky Way, w nim jest troszkę lepiej, ale też dosyć szybko się ociepla, dosyć szybko robi się miękki i to jest zarówno zaleta, jak i wada, ale akurat przy tym, co dla mnie jest istotne, czyli trwałość tego kremu podczas transportu, no to też znowu dyskwalifikuje trochę ten krem. Moi klienci, osoby, które zamawiają torty, bardzo często wiozą te torty gdzieś dalej. To nie jest tak, że przychodzą okoliczni mieszkańcy, którzy mają do domu 10-15 minut, tylko wiozą gdzieś dalej. Wiozą to w samochodach, które nie są samochodami chłodniami, tak? Czyli w normalnym samochodzie. Jeszcze jak mamy sierpień i 30 stopni, no to już jest... I brak klimatyzacji to już jest pełen komplet, ale i w takich warunkach się te torty wydaje i ja nigdy nie pytam, zawsze sugeruję klientowi, w jaki sposób powinien przewozić tort, to jest jakby jasne. Natomiast klient nie zawsze jakby dostosowuje się do tego, co my mówimy. I bardzo często osoby, które nie pracują z tortami i się na nich po prostu nie znają, nie robią przy tym, traktują to tak, jakby kupili kilogram kiełbasy. No wiem, że musi w miarę szybko pójść do lodówki, ale pojadę sobie jeszcze na shopping, albo do kosmetyczki, albo do fryzjera, albo do budowlanego. Tam pół godzinki przecież nic mu się nie stanie. No właśnie się stanie, tylko że klient o tym tak do końca nie myśli. No i potem my możemy jakby odczuć na własnej skórze konsekwencje takiego działania. Dlatego ja w pierwszej kolejności, kiedy myślę o najlepszym kremie do tynkowania, myślę o tym, jak trwały on będzie. Duszę się wtrąca, Agnieszka, Dobra. Ponieważ z tym kremem maślanym w proszku, który robię, to na początku, jak miałam proporcje, to tam było bardzo dużo mleka w proszku i ja później zmniejszyłam i właśnie dzięki temu ten krem właśnie tak troszkę już nie tak szybko się nie rozpuszcza i też miał inną konsystencję, bo mi się przy tym kremie na początku przeszkadzało to taka struktura tego kremu, takie właśnie było widać te mleko w proszku, więc ja mam jak powiedzieć, podane dwie proporcje na ten krem. Mam stary przepis, gdzie jest właśnie więcej tego mleka w proszku i nowszy, gdzie jest mniej. W smaku mi to pasowało, ale już widać, że konsystencja jest inna. I tak samo z mlekiem skondensowanym. Tutaj dałam dokładnie proporcję 1:1 i przy miksowaniu już zauważyłam, że ten krem jest taki bardzo tłusty, właśnie taki będzie się szybko rozpuszczał. U mnie na blogu są inne proporcje, jest mniej tego mleka skondensowanego. Też przez to, że ten krem właśnie się szybciej rozpuszczał. Więc tutaj można te proporcje, te składniki, które dodajemy do masła, możecie sobie sami regulować. I kiedyś mówiłaś sama, że im więcej dodajemy jakichś dodatków do masła, one powodują, że ten krem jest jakby mniej trwały. No tak, zależy co dodajemy. Jak dodajemy czekoladę, to jest bardziej trwały, jak dodajemy właśnie mleko skondensowane, to wtedy robi się faktycznie mniej trwały. Ja za chwileczkę przejdę do tego, wyjaśnię Wam, dlaczego moje kremy są bardziej trwałe niż Twoje, ale faktycznie może tak być, że jeśli tutaj się zmieniają proporcje, no to wiadomo, mamy jakby inną tam temperaturę topnienia. No i właśnie tutaj przechodzimy do temperatury topnienia. Słuchajcie, co to jest ta temperatura topnienia? To jest takie ważne, żeby to zrozumieć. Temperatura topnienia to jest taki moment, w którym Wasz krem przestaje być twardy, zaczyna się robić miękki. Ja to tak sobie nazywam, tak? To jest taki moment, kiedy zaczyna się w cudzysłowie topić ten nasz krem, kiedy robi się miękki. I teraz kremy Magdy, mam na myśli krem na mleku skondensowanym i ten Milky Way, to są kremy, które mają bardzo niską temperaturę topnienia. Czyli jak ta temperatura się podnosi, to powiedzmy w takiej temperaturze 20 stopni, one już zaczynają być miękkie. Tak? Natomiast krem na ciemnej czekoladzie
ma już wyższą temperaturę topnienia z racji tego, że ma czekoladę, której temperatura topnienia jest wyższa. Więc on sam w całości z masłem, z tymi wszystkimi dodatkami ma tą temperaturę wyższą. Natomiast moje kremy, te, których ja używam, to są kremy, które mają jedną z najwyższych temperatur topnienia. I ja mam tutaj 3 kremy, te, które są moimi ulubionymi. Czyli mamy krem na bezie szwajcarskiej, mamy tak zwany udawany ganache, czyli to jest śmietanka, czekolada biała i masło. No i mamy jeszcze ganache klasyczny, gdzie jest tylko i wyłącznie czekolada i śmietanka. Nie ma tutaj dodatku masła. I to są te 3 moje ulubione kremy i one jakby wytrzymują takie najwyższe temperatury. Z tych 3 kremów moim ulubionym kremem do tynkowania jest krem na bezie szwajcarskiej. Zresztą bardzo często, jak na moich szkoleniach przychodzą kursanci, to my pracujemy na kremie na bezie szwajcarskiej. On jest bardzo fajny, ja go bardzo lubię. Pierwszy powód, dla którego go bardzo lubię, to jest koszt wykonania tego kremu. Dlatego, że ten krem składa się z białka, cukru i masła. Oczywiście można jeszcze dodać sobie ewentualnie dodatki smakowe, ale mamy te 3 składniki. Natomiast ganasze składają się już niestety z masła, śmietanki i czekolady, albo z samej czekolady i śmietanki, co powoduje, że ich koszt jest zdecydowanie wyższy, bo czekolada teraz osiąga niebotyczne kwoty, jeśli chodzi o koszt zakupu. Dlatego krem na bezie szwajcarskiej jest moim ulubionym. Powiem Ci, Agnieszka, że ten krem na bezie szwajcarskiej to jest krem, od którego ja zaczęłam w ogóle jakby robić torty. To jest pierwszy krem, od którego zaczęłam jakby w moją przygodę z kremami maślanymi. I muszę powiedzieć, jak ten krem miał taką niezbyt dobrą historię, opinię. Bardzo często się dziewczynom ważył. Takie słyszałam, że on się waży podczas miksowania. I później właśnie w trakcie mojej takiej testowania tego kremu, to właśnie zauważyłam, że faktycznie on w momencie, jak dodajemy do tej bezy, ubitej bezy masło, to jest taki moment, kiedy ten krem wygląda jak zważony. Bywa, tak. Bywa. Ale to po krótkim, tak czy dłuższym miksowaniu, takim na najszybszych obrotach, on nam się już jakby robi jednolity ten krem i ma już fajną konsystencję, taką jednolitą, gładką, więc tu tak było tak, że dziewczyny pewnie zauważyłyście, że Wam się waży, odłożyłyście mikser i płacz, bo mi się ważył krem. Tak. Po prostu weźcie ten mikser z powrotem, szybsze obroty i miksujcie dalej. No to może zająć pół minuty, minutkę, ale gwarantuję, że ten krem się połączy, chyba że beza nasza będzie ciepła. Nie będzie tak dosyć dobrze Znaczy generalnie on się zawsze ze sobą połączy. To ja już takie rzeczy z tym kremem robiłam. Słuchajcie, generalnie skąd się bierze to ważenie, o którym wspominasz? Wynika to z różnicy temperatur między składnikami. Po prostu ten moment, kiedy on wygląda, jakby się zważył, jakby tam ktoś, może komuś się nigdy nie zważyło, to powiem, że właśnie jakby ktoś kaszy dosypał, takie się grudki robią. To jest moment, kiedy beza jeszcze nie połączyła się z masłem. Znaczy przy robieniu bezy bardzo ważna jest temperatura składników, czyli tak, beza nie może być bardzo gorąca, kiedy dodajemy masło, ale masło też nie może być zimne, tylko powinno być w temperaturze pokojowej. I mnie bardzo rzadko się waży ten krem, bardzo rzadko, ale zdarza się czasami, jak gdzieś tam zapomnę masła wyciągnąć wcześniej, coś się takiego może wydarzyć. Natomiast bardzo ważne to jest to, co Ty powiedziałaś, czyli kiedy widzimy, że się zaczęło ważyć, tak, to po prostu włączamy wyższe obroty miksera, idziemy sobie zrobić kawkę, jak wrócimy, będzie wszystko w porządku. Nie należy się tym absolutnie przejmować, to po prostu jest taki moment przejściowy. Ja bardzo lubię krem na bezie, uważam, że on jest jednym z najlepszych kremów, uwielbiam nim tynkować. Fakt, tu przyznam szczerze, że tutaj przejdziemy na chwileczkę do tego, którym najbardziej lubię tynkować. No tak, lubię najbardziej bezę, ale beza jest specyficzna. Przy bezie trzeba pracować dosyć szybko, bo ona bardzo szybko łapie tą niską temperaturę od naszego tortu. Natomiast ganasze pozwalają na mizianie i możecie robić przy tym i robić. Znaczy ja nie widzę większego sensu, żeby to robić długo, bo generalnie wytynkowanie piętra takiego średniej wielkości kremem na bezie zajmuje mi 8 minut, nie więcej. Zresztą widziałaś to, wiesz. Natomiast zajmuje mi około 8-10 może minut i lubię go najbardziej. Natomiast ganache pozwala na więcej pracy przy tym naszym torcie. Możemy to robić zdecydowanie dłużej. Beza wymaga już takiej większej wprawy. Tak. Dlatego u mnie zawsze, jak na początku, jak robiłam torty, to pisałam, że lubię wyciągać tort przed tynkowaniem tak pół godziny wcześniej, żeby się ocieplił. A to dlatego, że właśnie tynkowałam tym kremem, który mi bardzo właśnie szybko twardniał na zimnym torcie. Ja sobie zawsze ten tort wyciągałam tak 20 pół godzinki wcześniej, on się troszkę ocieplił, zaczęłam tynkować. Powiedz mi, że już nie wyciągasz tortu pół godziny wcześniej. Po twoim szkoleniu już nie.
Nie róbcie tego, ja wiem. Słuchajcie, dobra, może teraz pewnie się troszeczkę narażę, ale od razu Wam powiem, nie wyciągamy tortów wcześniej z lodówki. Słuchajcie, kiedy tort wyciągamy z lodówki, a on na przykład w swoim kremie, który jest do przełożenia, mamy jakąś czekoladę, mamy śmietankę i tak dalej, to pod tym wpływem tej temperatury wyższej on się robi mniej stabilny. Ja naprawdę powiem Wam szczerze, że bardzo dużo jest takich rzeczy w internecie, które ja gdzieś czytam i włos mi się trochę na głowie jeży, jak to czytam, dlatego że no to wyciąganie tego tortu tak naprawdę bardziej, ja wiem, że on się robi cieplejszy. I jest tak, tylko właśnie trzeba uważać, że ja mam krem zawsze, u mnie w tortach, ja mam krem takie gęste, stabilniejsze i jakby nie widziałam, ale wiem, że na przykład dziewczyny robią rzadsze kremy, takie mniej stabilne i one się później skarżą, że jak tynkują tort, to im się ślicka krem maślany po kremie. Tak. I to jest właśnie z powodu tego, że na przykład ten krem się ocieplił. W musy, ja zawsze nigdy nie miałam tego problemu właśnie, że tynkowałem mi się nie śliskał, ale zdarzyło mi się 2 razy i wtedy właśnie mi się wydaje, że to jest to, że ten mus, jak wyciągnęliśmy go z lodówki do ciepłego jakby pomieszczenia i zaczął się mus skraplać. Ta powierzchnia tego musu. Jak nałożymy krem maślany, to po prostu nam się zaczyna śliskać. Poza tym mówię, robi się mniej stabilny. No słuchajcie, jak pokroicie tort świeżo wyciągnięty z lodówki, to zawsze, w ogóle zawsze się mówi i to jest prawda, że jak pokroimy tort, to on powinien 15-20 minut jeszcze poleżeć sobie na tym talerzyku, żeby złapał temperaturę pokojową i te kremy wtedy robią się takie luźniejsze, takie łatwiejsze do jedzenia, smaczniejsze. No więc jak my przed tynkowaniem wyciągamy te nasze torty z lodówki na pół godziny, to tak naprawdę one trochę tracą na stabilności. Ja nie mówię, że zawsze, bo być może Wam się udało, bardzo często słyszę to, ale mnie się udało. Tak, no jak zawsze mam, że Uda Ci się 20 razy, uda Ci się 30 razy, 31 się nie uda. Poza tym, słuchajcie, no generalnie żywność ma to do siebie tego typu, że powinna być przechowywana w temperaturze takiej w lodówce i takie wahania temperatury, wyciąganie z lodówki, wkładanie nie działa jakby dobrze na te torty, więc lepiej to omijać, a już wyciąganie wcześniej tortu do tynkowania to uważam, że nie jest najlepszy pomysł, więc przestrzegam przed tym, wybrać sobie krem, na którym Wam się będzie dobrze pracowało. Jeśli macie problem z tym, że bardzo długo tynkujecie, to lepiej jest wybierać ganasze, przynajmniej z tych, które ja używam. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie do takiego długiego tynkowania ganasz na ten taki udawany, czyli z masłem, sprawdzi się najlepiej do długiego tynkowania. Beza nie. Ganasz klasyczny też nie. Nie wiem jak u Ciebie na tym, który najdłużej można głaskać. Obydwa. Jak nie zauważyłam, żeby któryś mi szybciej twardniał tak bardzo szybko. Właśnie na tym, bo jak zaczęłam właśnie przygodę z tortami, nie umiałam tak szybko tynkować, się bawiłam. No i zaczęłam od tej bezy i to naprawdę wtedy właśnie tak sobie, nauczyłam się wyciągać go wcześniej. A teraz już nie muszę, szczególnie po tym szkoleniu, ale to już no to tak, druga historia. Więc tutaj jakby poruszyłyśmy ten temat tylko wciągania tortów i teraz musimy wrócić do tego, co było wcześniej. Więc wspomniałam Wam już, że najbardziej lubię krem na bezie i najczęściej na nim pracuję. Pracuję również na ganaszach, natomiast no to jakby podnosi też koszt wytworzenia tego tortu, więc nie zawsze ich używam. Są takie momenty, kiedy ich używam. Na przykład bardzo lubię w ganaszach robić sobie torty w kształcie tam różnych prostopadłościanów, tak, heksagonów, tych takich z ostrymi kantami, bo na tym się bardzo dobrze pracuje. Na bezie też da się to wykonać, no ale jest troszeczkę trudniej. Także na ganaszach też pracuję, ale jakby tak statystycznie to ujmując, to mniej więcej jest 10% wszystkich tortów, kiedy pracuję na ganaszu, natomiast 90% to jest krem na bezie. Ja tu Wam jeszcze tylko powiem taką jedną, wydaje mi się, że dosyć ważną rzecz. Magda mówi, że używa kremów, które jej bardziej smakują. Ja tych, które są jakby bardziej trwalsze, bo pracujemy, znaczy jakby robimy te torty w różnych warunkach. Magda bardziej amatorsko, ja te torty robię bardziej półprofesjonalnie, profesjonalnie, więc jakby zależy nam na innych rzeczach. To nie jest tak, że jakby ja w ogóle nie zwracam uwagi na to, jak krem smakuje. Natomiast no jakby to jest dla mnie rzecz wtórna, czyli jakby taka druga w kolejności, bo tak jak wspominałyśmy wcześniej, dla mnie ten tynk jest takim opakowaniem do tortu, opakowaniem. I ja czasami się też na szkoleniach, jak rozmawiam z moimi kursantami, to bardzo często spotykam się z takim określeniem, jakby z takim stwierdzeniem, że jakby klienci albo goście mówią, że ten tort nie był dobry przez ten tynk. Tak. No tylko ja mam tutaj taką znowu kolejną niepopularną opinię. Jeśli komuś przeszkadza 3 do 5 mm tynku na torcie i uważa, że tort jest niedobry dlatego, że był ten tynk, to w środku to, co zrobiliście, to coś z tym musi być nie tak.
Dlatego, że jeśli tort w środku będzie smaczny, będzie dobrze zrobiony, to nikt na te 3 mm do 5, bo niektórzy robią 5. Niektórzy robią grubszą. To też jest Niektórzy ważne. robią grubszą, tak, ale generalnie więcej niż pół centymetra być nie powinno. Natomiast jeśli ta odrobinka tego kremu na zewnątrz naszego tortu jakby powoduje, że ktoś mówi, że cały tort był niedobry, to ja bym się zastanowiła nad tym, co robicie do środka, tak? Czyli to, co jest w środku, czy jest na tyle dobre, że jest w stanie przykryć tą odrobinę. Słuchajcie, tego tynku na całym torcie jest go sporo, ale na tym jednym kawałku ukrojonym tego Jest tynku mało. jest bardzo mało, więc nie można powiedzieć, że ten tynk jest niedobry. Słuchajcie, to jest też to, że bardzo często tynkujecie zbyt grubymi warstwami. Oczywiście ta Dokładnie. warstwa nie może być zbyt cienka. To też jest, żeby była jasność. Tylko Agnieszka, na początku jak ja zaczęłam tortowanie, to właśnie było tak, że właśnie grubszą warstwę dodawałam, ponieważ była taka opinia krążyła, że to warstwa tynku powoduje, czy ten tynk nam pęknie, czy nie. I wszyscy mówili tak, ogólnie była taka krążyła po internecie, żeby zrobić grubszy tynk, bo wtedy nam tort, jakby ten tynk nie pęknie. Później było to, że właśnie trzeba grubszy podkład dać. Tak. Ale też jest bardzo ważne właśnie, jak są kremy w środku, bo one też powodują jakby to, czy nam Ależ ten krem oczywiście, pęknie. że tak. I ja jak mam kremy stabilne, to teraz robię cienkie warstwy tynku i mi ten tynk nie pęka, mimo że mam cienki podkład. Ja zawsze tak piszę w tych przepisach na torty, że przy kremie maślanym ważne jest, żeby dać grubszy podkład, tam pół centymetra, centymetr, taki Tak. gruby. A ja ostatnio, tak od roku, kładę sobie te złote, cienkie podkłady, przenoszę ten tort z patery na paterę, bo potrzebuję albo nakręcić, jak dekoruję, albo po prostu na inny talerz. No i nie zdarzyło mi się, żeby on pękł. To znaczy tak, podkład jest ważny. Ja generalnie preferuję podkłady, które mają przynajmniej centymetr grubości, dlatego że my, jako osoby robiące torty, też wiemy, jak trzymać, jak przenosić, tak jak mówisz, przenosisz. Ale obstawiam, że nie łapiesz go za boki, Nie. tylko łapiesz ręką tak, pod spód. rękę pod spód i przenoszę, albo nożem Tak. jeszcze szpachelką. I też mam podkłady takie cieniutkie, zwykłe, papierowe, złote, ale najczęściej mam takie fajne, białe. One mają chyba 3 mm grubości i one są dosyć takie do domowych tortów małych. I też oczywiście ja mam małe torty, 16 cm, góra 18. Jeżeli mam Tak. 20 cm tort o takiej średnicy, no to już mam te podkłady centymetrowe jeszcze Tak, ale dobiorę. generalnie wracając do tego, co mówiłam, że my wiemy, jak to przenosić, że rękę wkładamy pod tort, natomiast bardzo często klientom pękają torty przez to, że klienci nie wiedząc, a naprawdę nie muszą o tym wiedzieć, łapią za boki, tak? I wtedy ten tort jest ciężki i te cieńsze podkłady, takie 3 mm, lubią się wygiąć wtedy, jeszcze w szczególności jak tort jest ciężki. Więc one się wyginają, no i wtedy z automatu pęka nam ten tort. Ale wracając do tego tynku, to jest tak, że ja zazwyczaj mam między 3 do 5 mm tego naszego tynku. Czasami zdarza się, że jest troszeczkę więcej, no bo to nie jesteśmy w stanie tak do końca jakby tego kontrolować. Natomiast jest tak, że no jeśli tort pęka, to zazwyczaj dlatego, że coś w środku jest nie tak. Tak? Czyli jak coś jest nie tak właśnie ze stabilnością kremu, z jego konsystencją. Tort, jak go wyciągamy z rantu i na przykład widzimy, że po chwili, podczas Tak. tynkowania zaczynają nam się robić Takie buły. buły, tak? Czyli tak się wybrzusza ten krem, no to znaczy, że coś jest nie tak z przełożeniem. To w ogóle nie powinno mieć miejsca. Absolutnie. Kremy powinny być na tyle stabilne, że jak je wyciągacie i zaczynacie tynkować, nic się nie wybrzusza. Bo jak się zaczyna wybrzuszać, to znaczy, że coś jest nie tak z tym kremem. Ja ze swojej, jakbym dla klienta nie wydała takiego tortu. Bo tam na tych grupach, które się pojawiają w internecie, bardzo często jest wyciągnij łyżeczką, Tak, wytnij, tak, coś wyskrop. tam wyskrop i tak dalej. No tak, tylko my nie wiemy w takim wypadku Co się dalej jakby stanie. co się wydarzyło i jakie mogą być konsekwencje dalej. Bo na przykład może być śmietana niedobita, ona się może jeszcze bardziej upłynnić i potem Wy sobie poradzicie, bo wygrzebiecie ten krem, załatacie tym kremem maślanym i to wyjdzie do kogoś, no ale potem ktoś rozkroi ten tort i my nie wiemy, co tam znajdzie tak naprawdę, co się wydarzyło z tym kremem. Więc też bym o tym przestrzegała. Więc jakby tak wracając, znowu bardzo się rozwodzimy. Natomiast wracając do tego, słuchajcie, kremu powinno być między 3 a 5 mm. Jak jest więcej, to ani nie jest dobre dla Waszej kieszeni, ani do jedzenia. I właśnie wtedy bardzo często pojawiają się takie opinie, że krem jest niesmaczny. No a mówię, jak ktoś mówi, że jest 3 mm tynku jest niesmaczne i w ogóle cały przez to tort jest niesmaczny, to oznacza, że coś było nie tak w środku. Więc tutaj bym się nad tym zastanowiła, że może podkręcić trochę te smaki wewnątrz, nad tym bardziej popracować, a nie skupiać się na tym tynku, bo jego jest tak malutko, że jakby nie powinien mieć prawie w ogóle żadnego wpływu na to, czy nam tort smakuje, czy nam nie smakuje.
To zależy od naszych kubków smakowych, ponieważ Tak. u mnie w domu tak, już dzieci tego kremu raz jedzą, raz nie, tego tynku, ale mój szwagier, ja zawsze mówię, jak kroję tort, słuchajcie, tego tynku nie musicie tam jeść, bo to jest same masło tam z mlekiem, z czymś tam. Mąż nie je, teściowa też nie je, a mój szwagier zje do ostatniego, jak mówisz, kruszka i on po prostu mu ten krem smakuje. Więc to, mówię, zależy po prostu od naszych kubków smakowych. Jednym gościom może ten krem bardzo smakować, innym nie. No i na to już jakby nie ma żadnej receptury, mi się wydaje. Dokładnie, dlatego jakby dobierajcie sobie te Wasze kremy do Waszych kubków smakowych, ale to może oznaczać, że i tak komuś nie będzie smakowało. No i też zawsze zastanówcie się nad tym, jakby co się z tym naszym tortem będzie działo, bo jak robimy dla siebie w domu, albo robimy na taką jakąś naszą imprezę, gdzie nawet jak coś się wydarzy, to nie ma dramatu, no to stosujemy inne kremy. No ale jeśli mamy środek lata, a robimy torty na zamówienie, to lepiej wybierać kremy, które są bardziej trwałe. I my tutaj dla Was będziemy miały też z Magdą fajny pokaz tego, jak szybko te nasze kremy się topią. Dlatego, że z każdego z tych kremów zrobiłyśmy z Magdą na tacce rozetki i one będą sobie stały i my w takim bardzo dużym przyspieszeniu pokażemy Wam, co się z tymi kremami będzie działo, jak będzie im wzrastała temperatura. Oczywiście zrobimy to w bardzo dużym przyspieszeniu, dlatego, że to będzie dosyć długo trwało, ale będziecie mogli zobaczyć, które z tych kremów najszybciej się rozpuszczają. Jakby żebyście też mieli świadomość tego, że to, co mówimy, to nie bierze się znikąd, z powietrza. To jest jakby przetestowane. Ja już kiedyś taki test przeprowadzałam, właśnie wybierając swoje kremy do tynkowania, więc myślę, że to będzie dla Was fajne. Ale jeszcze bym do jednej rzeczy wróciła, bo widzisz, to mi umknęło. Wspominałaś o czekoladzie Wedla, której używasz do swoich kremów. Natomiast ja Wam powiem, jakich czekolad ja używam, bo może dla kogoś to będzie cenna informacja. Po pierwsze, nie używam czekolad sklepowych, ale nie dlatego, że z nimi jest coś nie tak, tylko dlatego, że mają te nieszczęsne małe opakowania, tak? Coraz mniejsze. Tak, 80, 100 gram. 70, nie wiem, czy biała czekolada ma 70. Naprawdę? No więc dla mnie... Nie, 80, ale mówię, a miała setkę kiedyś, pamiętam. No właśnie wydawało mi się, że zawsze miały setki, ja nie kupuję takich czekolad, więc nie wiem. Natomiast no, dla kogoś, kto musi zrobić więcej tego kremu, to jest problem. Dlatego, że musimy to wszystko połamać, pootwierać, powyrzucać śmieci. To też są duże koszty, bo na przykład dla kogoś, kto ma działalność gospodarczą, no to każdy wie, jak wysokie są koszty wywozu śmieci, więc to też jest dosyć ważne. Ja kupuję czekolady w takich większych opakowaniach. Najmniejsze, jakie kupuję, to 3-kilogramowe, największe 10-kilogramowe. Ja używam najczęściej czekolad firmy Barima. Albo taką markę Bellaria, to jest z kolei Terravita. Mają fajne opakowania, bo od 3 kg wzwyż, więc można sobie dobrać. 3 kg to wcale nie jest tak dużo. Nie, musiałam chyba dla siebie kupić, bo ostatnio dużo robię tych Tak, bo ja na przykład się zastanawiam, jak to jest, że Ty cały czas kupujesz te malutkie czekoladki, zamiast sobie kupić jeden... Nie mam miejsca w szafie. Ale to jest taka mała skrzyneczka, taki kwadracik, 3 kg to wcale nie jest dużo, więc ja sobie kupuję właśnie, najczęściej pracuję na Barimie, bardzo lubię tą firmę, ma bardzo dobre jakościowo czekolady. Jak robicie tortów trochę więcej niż jeden na miesiąc, to też warto sobie kupić większe opakowanie, będziecie mieć na dłużej, nie trzeba latać co chwileczkę do sklepu. Ja mam blisko sklep. No tak, Ty masz pod oknem. Natomiast ja właśnie na takich czekoladach pracuję. I jeśli chodzi o ten krem na bezie, bo tutaj też może powiem... O białku. Tak, o białku. Tak. No to tak, planowałam to mówić w następnym odcinku, jak będziemy rozmawiać o kremach, ale używam białka pasteryzowanego. Tutaj dla osób, które nie znają w ogóle czegoś takiego jak białko pasteryzowane, to tylko wspomnę, to nie jest żadna chemia, bo bardzo często się ktoś boi, że to jest chemiczne. W tych czasach, kiedy wszystko jest jakieś takie właśnie doprawiane w cudzysłowie chemią. Natomiast to jest po prostu białko wybite bezpośrednio z jajek, poddane procesowi pasteryzacji, czyli jak pozbywamy się ewentualnej salmonelli. Jest to spakowane w butelki bądź w kartony. Jest w 100% bezpieczne, no może w 99,9, bo zawsze jest jakiś czynnik, który może potem spowodować, że coś tam będzie, ale to naprawdę jeszcze się nigdy nie zdarzyło, więc raczej bym powiedziała prawie 100% pewności, że to białko jest całkowicie bezpieczne i takiego białka właśnie ja używam. Tych białek na rynku jest bardzo, bardzo dużo, są różne firmy, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie, ale właśnie na takim białku pracuję, bo muszę uważać tutaj na ewentualne zakażenie salmonellą, więc białko pasteryzowane sprawdza mi się najlepiej, a jeśli chodzi o masła, których używam do moich kremów, to moim ulubionym masłem i z całego serca Wam polecam jest masło marki Promocja. Jak jest na promocji, znaczy, że jest dobre. No tak, no, nie będę tutaj ukrywała. Cena jest bardzo ważnym czynnikiem, tym bardziej, że teraz ten rozstrzał jest bardzo często duży, więc generalnie masło marki Promocja jest moim ulubionym. A powiem, że ja mam ulubione takie masło. Mam w sklepie kilka właśnie marek
Jakoś przyzwyczaiłam się do jednego. Wiem, że drugie też mogę użyć, też mi wyjdzie, ale mam takie, więc takie, to są takie kwestie przyzwyczajenia się, ale dokładnie jak Agnieszka mówi, że praktycznie każde masło jest Praktycznie idealne. każde Tylko masło. nie każde, bo pamiętajcie, bo mi się też pytacie często, czy możecie używać jakiegoś masła, miksy, jak to A się to nie, mówią. to mówimy o masło, mówiąc masło, Tak. mam na myśli 82% Minimum i się wzwyż. Natomiast nie, no te wszystkie miksy, Margaryny też nie. to nie jest dobra opcja, to zupełnie inaczej działa, więc tego nie polecamy. Masło to masło, no ja też mam swoje ulubione, takie skandynawskie na przykład, ale to nie są masła, których ja mogę używać w pracowni, no bo już ten koszt tych tortów, wykonania ich poszybowałby całkowicie w kosmos i myślę, że dla przeciętnego zjadacza chleba, takiego jak ja, różnica pomiędzy masłem skandynawskim a takim zwykłym polskim jest oczywiście, bo ona jest, ale jakby w samym kremie, w tynku nie ma tutaj jakby większego znaczenia, więc skończmy już o tym maśle. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ja tutaj widzę gołym okiem, ponieważ ja przyniosłam moje kremy tutaj do Agnieszki, do pracowni i Agnieszka je tak szybko przemiksowała, żeby je tutaj tak wyłożyć. I powiem Wam, że z tych wszystkich kremów maślanych krem na bezie jest najjaśniejszy. One by też z mlekiem w proszku i z mlekiem skondensowanym były jaśniejsze, gdybyś dłużej uciera, tak to jest 10 minut, czy tam 15, ale tak teraz patrzę, to naprawdę ten krem na bezie się wyróżnia pod względem koloru. Jest dosłownie biały praktycznie. No, tak On nam nie- się to tylko... nie jest tak- znaczy on tak, nie jest tak, śnieżno-biały, tak. to żeby była jasność. Ale jest nie jesteśmy w stanie najjaśniejszy. go zabarwić na biało, on jest taki, jaki jest. Jakby w takim... Jakby w tej naszej grupce tych kremów faktycznie się wyróżnia, ale to też nie jest bez znaczenia, jak został zrobiony. Tutaj jest wiele czynników, które wpływa na to, żeby krem był jasny, bo jego można zrobić równie dobrze w takim kolorze, jak jest tutaj, ale to znowu jest temat na zupełnie inny odcinek. Natomiast może się zdarzyć, że będzie bardziej żółty. No ja akurat wiem, jak go zrobić, żeby był w miarę jasny, natomiast te Twoje kremy faktycznie, jakbyśmy je dłużej ucierały, ale... Trzeba było szybko dzisiaj to, ja tylko je tak przetarłam, więc one faktycznie normalnie są troszeczkę jaśniejsze, bardziej zbliżone do białego, natomiast no mój był tak na szybko zrobiony, przemieszany i też włożony, ale on jakby jest taki najjaśniejszy. Ja uważam, że krem na bezie jest najjaśniejszym, najbardziej w cudzysłowie wpadającym w biel kremem. To jest moje zdanie. Tylko żeby to sprawdzić, który tak naprawdę jest najbielszy, to trzeba zrobić wszystkie w jednym czasie i móc sobie je porównać. Użyć tego samego masła. Dokładnie, bo to jest bardzo częsty błąd taki, który się pojawia, że osoby, które porównują to, jak krem wygląda, jaki ma kolor, bazują na swoich wspomnieniach, czyli kiedyś zrobiłam, wydawało mi się, że był jaśniejszy, ale tak naprawdę nie wiesz, jaki był, albo niestety bazują na zdjęciach, które niestety też bardzo mylą, jeśli chodzi o biel. Tutaj muszę powiedzieć z tym właśnie o zdjęciach. Jak ja robię zdjęcia, to ja je muszę niestety oprawić, ponieważ takie surowe zdjęcie zawsze mi wychodzi w warunkach moich domowych, no takie beżowe. Wszystko jest takie zarzucone. Dlatego u mnie zdjęcia są takie prawie, no jakby powiedzieć, takie zimne, bo ja bardzo nie lubię tego zarzucenia i dlatego właśnie na przykład te tynki są jaśniejsze, biel jest bielsza, czasami w ten niebieski wpada. Dlatego musicie bardzo, dziewczyny, uważać na zdjęcia, jak patrzycie na te torty. Nie mówię tylko o swoich zdjęciach, ale też o innych. To jest po prostu Photoshop. Wystarczy, że ktoś będzie miał ładne światło padające na tort, ten tort będzie się wydawał jaśniejszy, bielszy. Oczywiście, będzie że pochmurnie, ten tort będzie bardziej żółtawy, więc no, jakby wiecie, trzeba się przekonać na własnych oczach, po prostu zrobić kremy i wtedy widzicie... Dokładnie, a jeśli chcielibyście wybrać, który jest najjaśniejszy, to musicie je zrobić w tym samym jakby dniu, w tym samym momencie i sobie je porównać, bo nasza pamięć też trochę zawodzi. My Wam zrobimy zdjęcia tych naszych kremów, one się za chwileczkę pojawią, natomiast nie będziemy ich w ogóle obrabiać. Zrobimy je w takiej formie, w takich warunkach, jakie my mamy tutaj teraz. Zrobimy te zdjęcia, wkleimy je obok siebie, więc będziecie mogli sobie jakby porównać to, jak one wyglądają, a nie zostaną poddane żadnej obróbce, więc wybaczcie to, że nie będą zbyt ładne, ale sobie będziecie mogli porównać, jak one po prostu wyglądają. Więc jeśli chodzi o moje doświadczenia, bo to też są moje doświadczenia, dla mnie najjaśniejszym kremem jest krem na bezie, tak? Moje ganasze, które robię, one już są zdecydowanie bardziej żółte, mają taki kremowy odcień. No to wynika z tego, że jest dodawana czekolada, która po prostu biała czekolada nie jest biała, tylko żółta.
Dobra, Agnieszka, chyba wszystko omówiłyśmy. Wydaje mi się, że tak. Ale co, nie, barwniki. Pewnie się będziecie zastanawiali, jakie barwniki do tych kremów używamy. I tutaj powiem, Agnieszka, że nie chce mi się gadać. No nie, no bo myśmy już to omówiły. Odeślemy Was do wcześniejszego odcinka, gdzie właśnie omawiamy barwniki bardzo dokładnie, szczegółowo i tam się dowiecie, jaki barwnik użyć do takich kremów. Tak, tak będzie najlepiej, żebyście sobie właśnie oglądali ten odcinek, bo tam jest dużo tematów fajnych, poruszonych, przynajmniej w moim odczuciu fajnych, które dotyczą barwienia, no i tam się właśnie dowiecie, jakich barwników sobie użyć, bo jakby nie chcemy rozwlekać tutaj i powtarzać tego naszego tematu. No to co? Chyba omówiłyśmy wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałyśmy. Chociaż pewnie tak się zdarzy, więc pytajcie. Będzie okazja do nagrania kolejnego kawałka, aby omówić te kremy jeszcze raz. Tak, jak będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie. Nam się wydaje, że my mówimy wszystko, ale to jest wszystko, co nas interesuje. Natomiast może się okazać, że Was interesują troszeczkę inne jakieś aspekty, więc pewnie nie bardzo szybko, ale się odniesiemy do tych pytań, bo może zadacie takie, na które będziemy znały odpowiedź, będziemy mogły Wam w ten sposób pomóc. Oglądajcie kolejne odcinki, bo tak właśnie staramy się omówić jeden temat, ale zbaczamy z kursu. Tak, no to tak właśnie, to taki minus, że my nie mamy z Magdą żadnego scenariusza, my po prostu mówimy o tym, co nam do głowy przychodzi, więc mam nadzieję, że Wam się to dobrze ogląda i że czerpiecie z tego trochę wiedzy, może czegoś po prostu nie wiedzieliście i my to Wam tak usystematyzujemy. Tak, Dokładnie. miejmy taką nadzieję. Dobra, kochani, to do zobaczenia.